Cat Ryoshi After Party, listopad 2023. Rozpoczynamy czy kończymy przygodę Rio, nasuwając nazewnictwo tokenu After Party. Po imprezie bądź może otrzymujemy od twórców ketaminę jako skrót KET, a jest to substancja stosowana jako środek znieczulający i zmniejsza odczucie bólu, a więc humorystycznie w całym serialu może otrzymujemy środek tymczasowy na zagodzenie pytań when, moon i tym podobne. To tak w formie żartu, albo będzie to wisienka na torcie przy K.O. Kłomosach, bowiem połączenia naczyń wydają się interesujące. W obecnym podcaście gościa słyszalnego już wcześniej u nas Amprofidegen, witam. Cześć wszystkim. Czyli Jesse Livermore z Memecoinów, jak cytuję na X, wystarczy jedna dobra transakcja, wyznawca Megawąż 9 oraz pierwszy raz na YouTube Kryptospekulacja Wielebny Wojciech, witam. No witam wszystkich. Także określony jako tutaj przywódca kultu Megawąż 9. Te wszystkie linki będą zawarte pod materiałem do panów na Twitter X. Dziewięciogłowy, wężowy bóg bogactwa i eterycznego skandalu. A ja nazywam się Kamil Zajoshi, witam ciepło wszystkich i myślę, że możemy dać sobie pierwszą dawkę ketaminy, a dzięki niej uzyskamy pogląd nie tylko na temat, myślę, że KET, ale także, jeżeli goście będą coś chcieli dodać na temat K.O. Kłomosach i nie tylko, to temat otwarty. Ja myślę, panowie, że zaczniemy od podstawowych, szybkich informacji. Token świeży, tak? Listopad, 11-18 listopada miał swój tutaj na shibalaunch.com start, no i to oznaczenie KET mieli total swap na 1,8 miliona dolarów. Obecne supply to jest 50% spalone, wynosiło początkowo 555, tutaj mamy chyba magię liczb w rozgrywanym teatrze. No i obecnie to jest 275 sztuk, market cap w okolicach 4 milionów dolarów, holdersów mamy niecałe 400. Trwa opcja oczywiście 3-miesięcznego staking dla zainteresowanych, już krótszego obecnie. No a ci, co to realizują, to otrzymują nagrody w postaci właśnie Trio K.O. Kłom, tokenów z pool na Curve. O tym w dalszej części Horse Curve, gdzie odbywa się właśnie ta walka. No i tak, wartości są tam obecnie powyżej $500,000 w tym pool. Social media, tajemniczy Telegram, jak wiemy, tylko wyłącznie możemy wysyłać gify. No i ta postać Hrundi, która przykleja wiadomości. Ruszył m.in. chyba tam na początku wallet, jeden z nich to był Drinking Buddy jeszcze w listopadzie. No to chyba był ten jeden z elementów, który przyciągnął uwagę za czasów Shib Lunch. Jak to było u was, panowie? Czy może jakieś inne tematy, czy bardziej właśnie blockchainowo tutaj ten temat został rozgryziony? To tak dla słuchaczy wstępem. To może ja na początku. No jeśli chodzi o nas, no to po prostu sygnałem do jakiegokolwiek zakupu w ciemno było powiązanie tego z Drinking Buddy, bo on tam chyba na samym początku w ogóle tego 11 listopada wrzucił ponad 20 eterów, więc no to był dosyć mocny sygnał zakupowy na KET, więc tego samego dnia już u nas był skup tego tokena, więc tak naprawdę tylko jedynie po tym, co zrobił ten wallet, gdzieś tam u nas była prosta decyzja w tej kwestii, nie? Myślę, że to tylko pod tym kątem było i no, zaryzykuję stwierdzenie, że jeśli chodzi o polskie community, no to były pierwsze zakupy od nas gdzieś tam i to było jeszcze na Shiba Launch, więc znaczy na Shiba Launch, to było jeszcze na LBP, więc też było troszeczkę strachu, bo tam jest tak, że w trakcie są tokeny uwalniane, więc ta cena też może spaść w dół, chociaż tutaj takiego mocnego rozjazdu nie było, ale jak były launche na przykład, nie wiem, jakiegoś Fluta czy Reina, no to potem to się rozjechało, więc kupowanie na LBP też jest obarczone sporym ryzykiem. No ale to nawet jak liquidity było dodane, to i tak było w mega dobrej cenie potem, nie? Tak, ja jeszcze przed Drinking Buddy walletem, ja obserwuję jeszcze jeden dość strategiczny wallet, który teraz ma ENS Don't Buy What I Buy. I on kupił jeszcze chyba bodajże 2 dni
przed Drinking Buddy, a sam ten wallet jest o tyle ciekawy, że wypłynął, gdy pierwszy raz powstał pool Squama, Cow i O na balancerze. I od tego czasu w sumie bardzo się mu też przyglądam, więc to był pierwszy znak, ale nie wchodziłem jeszcze wtedy. Ale właśnie tak jak Antrafi mówi, dopiero jak Drinking to przyklepał, tak, to żeśmy się po prostu rzucili na to. No i podczas tego startu był też materiał wideo na YouTube przypięty, humorystyczny chyba, albo może i jakimiś znakami dalej do przekazu, bowiem odnosi się co do tutaj trębacza, te party, impreza, klip filmowy. Trębacz, który nie chciał umrzeć, The Bugler Who Wouldn't Die. No i to jest klip, który opowiada o epickim filmie, gdzie właśnie jest aktor Hrundi, czyli tu mamy tą postać z Telegrama na chwilę obecną. Nie chce umrzeć ani przestać trąbić, niczym chyba według mnie tak Rayoshi nie chce przestać istnieć. Hrundi to ogólnie jest podatny na wypadki w tym filmie. Aktor ciekawe z Indii, mamy kolejną otoczkę narracyjną, który przybył tutaj do Kalifornii w nadziei na zasunięcie w hollywoodzkich filmach. Ogólnie wiele scen z filmu zawiera niewiele dialogów, ale bardziej jest akcja, jest ich znikoma ilość dialogów i to też takie może przyporządkowanie być spekulacyjne, że mamy mało informacji, a tylko obserwujemy, co się dzieje. Ja tak się do tego odnoszę, że ta postać nie chce umrzeć, no i ta potencjalna nazwa ketaminy, ale ten klip wideo, jak w waszym odczuciu to się przedstawia? Gdy pierwszy raz oglądałem go, to oczywiście śmiech, tak, w kwestii tego przekazu, no ale faktycznie ta postać Hrundi nie chce zginąć. Ja myślę, dosłownie mam takie same odczucie. Właśnie chciałem o tym też powiedzieć, że przede wszystkim kluczowy jest opis jeszcze właśnie pod tym filmie, tak, że Hrundi refuses to die. Bo i to jest po prostu takie bardzo, nie wiem, metaforyczne w odniesieniu do Rayoshiego, jak dla mnie. Po prostu, że ta postać nadal nie zginęła i dlatego będzie jeszcze after party. Tak, a kluczową informacją też jest dla mnie to, że to kolejny, można powiedzieć, aktor, który pochodzi z Indii. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że no tak naprawdę Sara nawet na grupie Childhood's End wrzucała informację o tym, że ponad połowa osób, którą wymienia, czy połowa lub ponad połowa osób, którą wymienia w wiadomości, i tak jest tą samą osobą. I tam był wymieniony Mephisto, był wymieniony Father, był wymieniony Kodai z tego co kojarzę, no i właśnie Hrundi też był tam wymieniony, więc no można sobie to połączyć, że tak naprawdę mamy do czynienia prawdopodobnie z jedną osobą realną, która gdzieś tam tym wszystkim sobie z boku zarządza. No i Hrundi też robi charakterystyczne spacje po kropkach, jak się przyjrzymy na czacie w tych wiadomościach, których pisał, nie? Zgadza No się. dlatego musimy stwierdzić, że to po prostu jest kolejne alter ego i nie możemy, to tylko tak wtrącę jeszcze do tego, co Sara pisała, tak, że każdy tam z teamów ma swoich devów i tak dalej. Może i ma, tak, team, ale osoby zarządzające ma jedną, może jest to jednak grupa, ale tych osób jest maksymalnie kilka, które współpracują ściśle ze sobą. Tak, i dokładnie będzie coraz ciężej, albo może im więcej czasu będzie zajmować chyba śledzenie tego wszystkiego, jak jeszcze kolejne ewentualne postacie dojdą. To właśnie Eben tam sugerowała chyba te nazwy, ale w kwestii nazwy Ket, Rayoshi After Party, panowie, tak z encyklopedii jest to ketamina, anestetyk dysocjacyjny stosowany w medycynie do indukcji i podtrzymania znieczulenia. Jest również stosowany w leczeniu depresji i łagodzeniu bólu. I też na mnie tutaj pierwsza mi przychodzi, że jesteśmy w depresji, tyle czekania. Czy to nie jest kolejny też wariant rozśmieszenia, ale też i tego planu pod kątem tej nazwy. No ale może to nie jest ta nazwa ketamina, choć
Czy widzieliście to, co zrobił też Sir Doge na X, gdzie 6 stycznia dokładnie publikuje zdjęcie z ketaminą, no? Czy to tylko wyłącznie przypadek, czy może... Nie, no jakby to połączenie postaci z uniwersum Dogecoina no jest dosyć wyraźne tutaj. Co prawda jest to spekulacja w dalszym ciągu i na spekulacji się prawdopodobnie zakończy, bo no wątpię, że bezpośrednio ktoś się tam będzie przyznawał z tego względu, że chociażby kilka osób z teamu Dogecoina jest zdoksowanych. Myślę, że nie będą chcieli, aczkolwiek po prostu te znaki takie dawane przez te konta, chociażby przez to konto, o które mówisz, lub przez Doge Designera, no tego jest naprawdę sporo, nie? Więc jakby to połączenie tutaj wydaje mi się dosyć logiczne, tym bardziej, że to nie jest miesiąc, 2, 3, tylko to już się dzieje od samego początku gdzieś tam. No i trzeba pamiętać, że tak naprawdę CAT jako token pierwszy raz, może mało jeszcze nieoficjalnie, tak, ale nieoficjalnie połączył te wszystkie tokeny pozostałe w jedną całość. Jeszcze brakuje nam akcji od Cow Deployera, ale nagrody odbieramy w Tricots, także jeżeli mówimy o tym, że stoją za tym te same osoby, co no jak spojrzymy sobie gdzieś głębiej, no to można to potwierdzić, no to tak naprawdę ten ekosystem też w jakiś sposób jest już potwierdzony. Co do samej nazwy, znaczy co do bardziej tickera, tak, CAT, no myślę, że jest to właśnie powiązane z ketaminą i o ile kojarzę, to obecnie w Stanach chyba jest znaczny problem właśnie z ketaminą, więc jest to temat bardzo na językach. Natomiast co do samej nazwy Ryoshi After Party, no tu pozostaje nam tylko spekulacja. Być może ta nazwa była już w planie gdzieś wcześniej. Kto wie, może po prostu ktoś sobie po prostu wymyślił na spontanie. Nie wiem. Ciężko się na ten moment do tego odnieść. Dla nowszych osób dodam tylko, że między innymi to konto Sir Doge jest już od dłuższego czasu tutaj powiązane z Kało Quom ekosystemem. No i teraz mamy ketaminę. Też taka ciekawostka, że ten ticket CAW w tym momencie potencjalnie spekulujemy, że może oznaczać Church All World, Kościół Wszystkich Światów, a może coś innego. No i też ta strona internetowa littlespoon.fan, gdzie jest odnośnik do stakingów CAT i ta łyżeczka w logo CAT. To też takim chyba zamyślę, że małą łyżeczką do celu będziemy brać ten potencjalny ekosystem. Nie wiem, czy macie coś na temat logo do powiedzenia, czy idziemy dalej, ale z mojej opinii tak to bynajmniej obserwuję. No samo logo jakby może troszeczkę nawiązywać do postaci Hrundiego, który często był wrzucany w gifie na grupie jedzący zupę, tak? Więc może to troszeczkę do tego nawiązuje. Ja nie wiem, bo chłopaki podrzucali coś na grupie związanego spekulacyjnie z tą łyżeczką i nie wiem, czy to ma związek z ketaminą, czy kiedyś tak ketaminę podawali, nie mam pojęcia. W każdym razie coś tam takiego było. No nie, aż tak na to nie zwracałem uwagi, nie? Sama ta łyżeczka to tak jak Anprofi powiedział, może to było po prostu powiązane z jakimś braniem ketaminy, nie mam pojęcia, ale oglądaliśmy to i nic nam to właściwie nie mówi. To przejdźmy trochę do połączenia walletów, to co jest publiczne, topowe wallety. Ja tak też tylko przyglądałem te większe wallety, nie aż tak dużo. I to co też mi się zwróciło uwagę, to oczywiście, no był taki jeden wallet, który na temat OSAK miał zakup w czerwcu bardzo dużą ilość, powyżej 1 biliona, to jest 12 zer i ten wallet pozbył się OSAKi po 7 dniach w czerwcu, to taka ciekawostka.
No i też widziałem, pewnie też każdy to widział, że też są większe wallety jak z Quom chociażby, właśnie też z OSAG, ale i też zupełnie widać było spoza potencjalnie ekosystemu. To taka ciekawostka, czy coś może macie panowie od siebie z tych powiązań, oprócz rzeczywiście połączeń z deployerami i Quom, bo o tym tutaj w dalszej części. Znaczy, ja myślę, że w znacznym stopniu osoby, które siedzą w naszym ekosystemie, jak tylko poszła fama, tak, to się rzuciły na te tokeny, bo wiele osób śledzi, tak, wallety. Jak już Drinking dał swoje jakby połączenie, no to wiadomo, że to było odpalenie, palenie wrotek, tak, dosłownie. I faktycznie tam cena mocno poszła do góry w tamtym momencie. Natomiast co do samych połączeń, które są wśród walletów, które to posiadają, CAT, tak, to myślę, że głównie i tak są to entuzjaści naszego ekosystemu, obecni inwestorzy. Raczej mało jest walletów zewnętrznych, no chyba że rozmawiamy oczywiście o walletach zainteresowanego community, które świeżo co dostały po prostu środki, na przykład z Binance i zakupiły po prostu token CAT. Amprofit Again, czy może coś do dodania, czy blockchainowo wystarczy? Nie, myślę, że blockchainowo Wojtek już wszystko powiedział, bo w zasadzie te połączenia są wyraźne pomiędzy tymi walletami, o których będziemy mówili później, pomiędzy deployerami bardziej niż no tak to standardowo, nie? Te osoby, które gdzieś tam kolokwialnie kiszą się w naszym sosie, czyli w sosie tego ekosystemu, no to przewijają się, tak, wszędzie. I w zasadzie tyle, no. Też wallet Drinking Buddy to też, panowie, tam była sprzedaż jednego z tokenów, chociażby Precipitate Rain, prawda? A mimo tego potem ten token poszedł w górę, więc nie wszystkie ruchy de facto Drinking Buddy oznaczają dobre posunięcia, gdyby ktoś sprzedał razem z Drinking Buddy. No dobrze, deployer Quom i CAT, co tutaj doszło, to tak informacyjnie także dla nowszych osób, 6 grudnia, gdzie doszło m.in. do burn na Childhood's End no to deployer skupuje CAT, tam ponad 13 sztuk i kolejno 3 stycznia w tym miesiącu oddaje je na staking, otrzymując właśnie tutaj te trio QOC. Okres jest ten zamknięty, jak wiemy, i ten sam moment deployer CAT skupił, to też było w tym okresie burn i powyżej 3,5 miliarda sztuk, to obecnie jest wartość około $100,000 w Childhood's End, także wszedł w interakcję w Trio QOC, tutaj interakcja płynności, no i Quom Deployer, ta aktywność po 645 dniach, kwiecień 2022 i wykonuje ten przesył Ethereum na jeden z adresów, 53 sztuki i kolejno skupuje CAT w ilości tutaj powyżej 11 sztuk, no i też został wysłany na staking. To wszystko na blockchainie, no i Ehander's Dream. Co tam się wydarzyło, czy się wydarzy? Ja też czekam na informacje, czy też reakcję community, chociaż mi się wydaje, że tak dogłębnie aż tak community może nie śledzi technicznie, zwłaszcza zwykłe osoby. No i też pytanie moje, w mojej też ocenie, czy to jest zamysł interakcji jako przedstawienie właśnie całego ekosystemu Trójkąta Śmierci, jako już dać ten biało na czarnym przekaz dla wszystkich community, czy też jest to może pewien etap tylko wyłącznie dalszej gry pod ewentualne, tutaj mówimy stablecoin SHI, ale to już jest starsza perspektywa. W mojej ocenie ten zamysł jest właśnie połączenia Trójkąta Śmierci czarno na białym. Pytanie, czy tutaj interakcji Ehander's Dream dojdzie, czy też nie dojdzie, jakie będą dalsze konsekwencje tego. No ale patrząc i reasumując po skrócie, interakcja deployera i tutaj Quom przy CAT, no i jest ruch na Ehander's Dream pod pewnym kątem, tak? Więc myślę, że gdyby tej interakcji nie było, to może byłby temat taki pesymistyczny, że jednak Ehander's Dream nic się tam nie dzieje, ale jednak coś się zadziało. I pytanie, czy według Was dojdzie do interakcji z CAT Ehander's Dream także? Myślę, że
raczej była wplanowana interakcja między Cow a Cat. Natomiast na co możemy zwrócić uwagę, to deployer Cow, znaczy wallet, który jakby alt wallet, tak? Jego alt wallet wyciągnął więcej niż 52 Ethereum z liquidity, co jest w sumie ciekawe, tak? Bo wyciągnął 77. Co chciał z tym zrobić, tak? Czy chciał od razu całe 77 wymienić na Cat, czy może na Cow? Może był czas już na burn. Kto wie. Natomiast no tutaj mamy jasno podkreślone połączenie, tak, między po prostu ekosystem, który jest no już klepnięty, tak, że te 3 tokeny są ze sobą połączone. Co do community, no community Cow obawiam się, że raczej ciężko to będzie im zaakceptować, bo ostatnio jak chyba jakiegoś tweeta tam wrzuciłem na międzynarodowej grupie Cow, to zostałem prawie że zjedzony, że reklamuje scam, czyli kłam. Więc no raczej będzie tam dość ciężko, bo uważam ich za purystów dosłownie. Natomiast jeszcze w temacie kurczę, aż zgubiłem wątek. Teraz może Unprofi coś jeszcze dopowie. Tak, to znaczy no jeśli chodzi o to, czy deployer Cow, czy ten alt wallet jakąś interakcję tam wykona, no to dla mnie jest no, w zasadzie już pewne, z tego względu, że nagrody Streaky OC też możemy odbierać w Cow. No i wszystko jest jakby nieoficjalnie jeszcze potwierdzone, te tokeny tworzące ekosystem, tak jak Wojtek mówił. Jeżeli mówimy o tym, co ten alt wallet wykonał, no to tam było wyciągnięcie właśnie dużo większej ilości etherów z płynności niż 52 i ta interakcja, która była robiona przez ten wallet, z tego co widzieliśmy, no to miał być po prostu zakup Cow znowu zrobiony. Więc nie wiem dlaczego tak się wydarzyło. W każdym razie ta transakcja się nie odbyła koniec końców. Być może tak miało być, znaczy no, na pewno tak miało być, bo inaczej jeżeli to by miało nie przejść, to ta transakcja byłaby po prostu powtórzona, no i tyle, tak? Więc to też jakiś znak był. Czysto spekulacyjnie, no to wydaje mi się, że właśnie na koniec tego stakingu zobaczymy po prostu zakup Cat przez Cow Deployera. No a jeśli chodzi o community, no to podzielam opinię Wojtka, że no tam będzie im bardzo ciężko to zaakceptować. Dopiero jakiś oficjalny ruch po blockchainie może im coś w głowie pozmienia. Chociaż i tak twierdzę, że dalej będą jechali w swoją narrację, no ale no jest jak jest, tak? My wiemy swoje, oni mówią swoje, bo tak naprawdę bazują w zasadzie tylko na czystej spekulacji, no i nie dostrzegają tego, co się dzieje za kurtyną gdzieś tam, nie? Więc tak to wygląda. A, jeszcze możemy wrócić do wątku tego trójkąta śmierci, tak? Czy to jest już complete, czy nie. No musimy pamiętać o tym, że staking Cat, tak? Kończy się za bodajże ile? 2 miesiące, ile? 16 dni i 17 godzin, tak? Czyli o ile tam dobrze pamiętam, to chyba jest 1 kwietnia, jakoś tak. I co dalej, tak? No, ten token i w takim przypadku, gdyby ten token no już po prostu dalej by się do niczego nie nadawał, jeżeli to by było zakończone, jakby sygnał, że to jest już skończone. Bo
pool, tak, no z każdym dniem się zmniejsza. Z każdym dniem jest coraz mniej tokenów z QOC. Więc myślę, że finalnie skończy się tak, że będziemy stakeować 3QOC, tak, token, ten od LP, razem z GET na Kerwie. Myślę, że to tak się skończy. Tak. Ten wątek w sumie, który tutaj Amprofy i Wojtek podsunęliście o ruchu e-handel z Dream, to tak teraz też pomyślałem, może nawet zbyt późno, ale faktycznie to by był dobry ruch na końcu, gdyby e-handel z Dream wykonał pod kątem CAT, właśnie podtrzymać symbol tej wartości tego projektu, no bo wtedy może podtrzymają dalej tą cenę, że tak powiem, tak, ten obecny market cap. Rzeczywiście tutaj dalsza funkcjonalność projektu CAT miałaby sens, gdyby wykonana została interakcja e-handel z Dream z CAT pod koniec, czyli w okolicach tych jeszcze tutaj 2 miesięcy, początkiem kwietnia. To faktycznie miałoby pewien przekaz. Może jeden z wariantów, który tak się wydaje. Tam jest sama liczba supply 555, to też muszę do tego odnieść, biorąc dwie strony płotu oczywiście. Co do liczb, symbolizuje nowe początki, transformacje. No i to też była informacja, iż po akurat 555 dniach powstania Childhood's End doszło do spalenia pierwszego. To taka ciekawostka, magia liczb. Też panowie mówiliście i widzimy to przesył community tych osób, które są aktywne na co dzień przy Cow Oquom, przy OSAK, no i wciąż na CAT. To jednak widać wartość i taki ślad. Idziemy tym ogonem tym samym pomiędzy niektórymi ludźmi i taką grupą myślę, że warto się trzymać. Tak samo postać Hrundi. Co o tej postaci? Może coś wiecie? Albo myślę, że tyle co wiemy na Telegramie to każdy wie, ale to jak Amprofi wspomniał, interesujący wpis, te spacje, no i tutaj też Wojtek odnośnik co do jej potencjalnie powrotu, Shi, czyli Ryoshi, a może czymś zaskoczycie małą łyżeczką jeszcze. Znaczy ja bym chciał na pewno wrócić jeszcze do dyskusji odnośnie zakończenia tego stakingu na Kecie. To się kończy w kwietniu, tak? Z tego co kojarzę. 1 kwietnia. Tak. I zauważcie, że dawno zapomniany już prawdopodobnie przez wiele osób e-book od Saitoshiego, który można kupić w presale'u, pojawia się w kwietniu. No i też połączmy to sobie z Shibarium 1, z kontem i z lokalizacją Saitoshiego, która jest na Twitterze. Więc to, co znajdzie się w tym e-booku, no może mieć też duże znaczenie, bo nie wykluczałbym tego, że tam znajdzie się coś odnośnie tego ekosystemu. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, jak oni by chcieli to z Shibą połączyć, czy chcieliby to zrobić, czy jaki mają plan, tego nie wiem. W każdym razie te dwie daty gdzieś tam się ze sobą zgrywają, bo też w kwietniu i to też zauważcie jest data halvingu gdzieś w pobliżu, nie? Więc w tych rejonach zaczynają się te dwie rzeczy zgrywać ze sobą. Tutaj dodajmy, że ten e-book, o którym mówiłem, Profit, to jest właśnie od Saitoshiego Kusamy ze strony Shiba Inu. Bardzo ciekawy wątek de facto. No i też to data halvingu w tych okolicach marzec, kwiecień. No ciekawe. Pytanie, jeżeli do ruchu dojdzie, to jaką narrację przybierzemy. No ale jeżeli po tylu dniach nie ma interakcji, to może jest to jeden z tych wątków. Być może tak. Wracając do kwestii odnośnie postaci Hrundiego, no to myślę, że na tą chwilę wiemy wszyscy tyle samo i wiemy tyle, co wyciągnęliśmy po prostu z czatu na Telegramie, tak? Gdzie są w zasadzie 2-3 wiadomości tekstowe, reszta gifów i gdzieś tam pewne spekulacyjne zachowania pod kątem pisania, tak? I to tyle, co wiemy o Hrundim tak naprawdę na chwilę obecną, no. Aczkolwiek, tak jak mówię, no to jest jedynie alter ego i musimy być świadomi, że tak naprawdę może być to
jedna osoba prowadząca 4-5 kont na Telegramie świeżych i budująca narrację poszczególnych tokenów. No i tak to według mnie przynajmniej wygląda. Natomiast co do samego przepływu, tak, osób, no to znaczy dobra, to jeszcze tak, odnośnie do samego Hrundiego nie jesteśmy w stanie nic na ten moment powiedzieć, tylko właśnie to, co Unprefi powiedział. Natomiast co do przepływu osób, to warto zwrócić uwagę na to, że do KET na przykład napłynął drugim adminem w KET jest admin, który również jest adminem Flood oraz, o ile dobrze kojarzę, był też community managerem F9, tak? Czyli Falcon pierwszego 9. projektu przed Shiba Launchem, tak? Który ewoluował w Shiba Launch. Więc przepływ tych osób no jest, ale też z projektów, które nie do końca bierzemy jako nasz ekosystem samego Rayoshiego, tylko współpracujące również z tym ekosystemem tokeny. Na grupie Charcoal's End międzynarodowej, to tak też przypomnijmy, że Sara na pytanie, bodajże to było pytanie when you talk about cat, odpisała no need, it's safe, it's okay. Tak samo na X jej tło zostało zmienione tam na zdjęcie z Azji, tak, ten domek. No i też na grupie Telegram właśnie Cat jest aktywna, czasem te gify zarzuca. Jeden z tych gifów to był chyba właśnie też ptak, czy też miejscowość Kłom, chyba jak się też nie mylę. Tak, tam chyba była interakcja ze strony community, bynajmniej perskiego. No i też Mundane na X 4 stycznia dała wpis: jeden umysł, jedno serce, jeden cel, zjednoczeni wzniesiemy się ponad burzę nienawiści i ignorancji, światło nadziei w rozdartym świecie. Taka poezja. No to myślę, że takim wierszem będziemy kontynuować dalej. No i wątek właśnie dość bardzo techniczny, czyli wątek tutaj deployera O, który wszedł w interakcję właśnie. Mówimy o Wars Curve, walka na Curve, gdzie jest to ten pool Trio QO Seed. Możliwe, że właśnie na Curve Finance tam ta rywalizacja o płynność jest pieszczotliwie tak nazywana, tą walką DeFi. No i też Prisma ma tu swoje 5 minut. A tak myślę, że w skrócie to tylko dodamy, że Prisma to zdecentralizowany protokół pożyczkowy, gdzie umożliwia użytkownikom choćby bicie właśnie monet stablecoin, tam jest MKUSD, no i ta jest w pełni tutaj zabezpieczona płynnymi tokenami ze strony staking. Tak to też wygląda. No i też jest wspierana przez m.in. Ethereum LST, Liquid Staking Tokens, tu jest taki temat zablokowanych tokenów, a LST rozwiązuje ten problem, tworząc właśnie nowy token reprezentujący postawiony token, który ten można następnie właśnie kupować, sprzedawać, czy też wykorzystywać jako zabezpieczenie. No i tak, tutaj ten wątek w trakcie dialogu w takim razie wyszedł ciekawy, że może ten ruch Handel z Rim pod kątem CAT będzie, bo to miałem zadać pytanie, co dalej, co potem właśnie pool, gdzie się skończy po tych 90 dniach. No i też w mojej opinii, moim zdaniem właśnie jest to zbudowanie już tego głębka biało na czarnym na blockchainie ekosystemu KałoQuom w dalszej wykorzystaniu może częściej właśnie na tej Pool Curve Finance. Też chyba był taki jeden z pary o Ethereum postawiony, nie wiem czy się mylę czy nie. Kto wie, może coś się tam dalej w planach szykuje. No to jest temat bardzo techniczny, też tutaj widzieliśmy wypowiedzi na tej grupie międzynarodowej, gdzie wspominaliście panowie QOC, tak? K, już ta literka dochodzi i z jednej z opinii było, że CAT przeplata się przez to wszystko, co jest trudne, prawdopodobnie będzie to właśnie ten katalizator, dzięki któremu KAO w końcu dostrzeże, że jesteśmy ekosystemem i też są spekulacje, że może Rayoshi właśnie wyśle tutaj jakąś informację pod kątem CAT, a może według tutaj Wojtka pod kątem OSAG jest też ciekawe rozwiązanie, ale to może dalej. No i na temat Curve Finance, panowie, czy jakieś wasze spostrzeżenia techniczne tutaj są? Myślę, że ten wątek wykorzystania dalej Trio QC po zakończeniu może być dość
ciekawy. No i ta sama opcja z Prisma i Convex jest dość interesująca tutaj. Znaczy, przede wszystkim jeszcze jeden bardzo ważny wątek pojawił się na QOC-K, tak, na grupie międzynarodowej. Tam została przesłana wiadomość Fadera, tak, że nie możesz teraz jakby zarobić CRV z pula 3QOC, ale holderzy, znaczy votersi jakby, no czyli holderzy Curve mogą dopuścić taką możliwość, że za staking na przykład naszego 3QOC plus jakiś inny jeszcze token, tak? Może być CAT, może być Ethereum, albo może być jeszcze bardziej, nie wiem, nawet i z 8 tokenów, tak? Pool. Z tego pula by można było zarabiać CRV. Czy ty wspomniałeś VCRV na początku? To jest ten model VCRV, tak? Znaczy to jest ten, który mamy na Curve Finance, tak? Ten Tak. podstawowy, nie? Pool. Bo na Curve Finance, jeżeli masz jakby zatwierdzone przez holderów Curve pool, tak? No to w takim przypadku zarabiasz token Curve. Tam jest jeszcze opcja, to chyba o tym samym mówimy, czy nie? Chodzi to o opcję uzyskiwania właśnie celem głosowania tokena. Czy to o tym mówimy tokenie, czy nie? Gdzie właśnie tak, jest... tak. No to tutaj jest bardzo fajna puenta w tym wypadku, ale kontynuuj w takim razie, jeżeli masz coś jeszcze, czy... Nie, to już chyba było wszystko, bo tak to powiedziałeś, wyczerpałeś trochę wcześniej już temat. No, ta wiadomość Fadera mi przeszła de facto, bowiem chodzi o model w tym wypadku Vote Escrow Serve. I to jest sposób, aby uzyskać właśnie zdeponowanego tutaj CRV w tym celu głosowania w interfejsie Curve, gdzie blokuje się swoje tokeny na okres, tutaj jest od 1 informacji do 4 lat, tak, aby otrzymać zamianą tą określoną ilość CRV. Ale co jest ciekawy wątek, kończąc ten temat, że jeżeli ktoś chce wprowadzić na rynek nową monetę stablecoin, a tu mówimy o ewentualnej SHI, gdzie szukamy tego stablecoina, a jesteśmy blisko tego pool Curve w tym wypadku, i ktoś wprowadzając tego stablecoina chciałbym, aby ludzie handlowali z tym stablecoinem większymi obrotami, tak, dużą ilości na Curve, no to właśnie jedną z opcji jest zdeponowanie tutaj milionów dolarów, mówimy, w postaci monet stabilnych w danej puli. No i tu mi się to tak wszystko łączy bardziej właśnie pod kątem, że jesteśmy na tym Curve Finance i ten właśnie model VCRV pod kątem wprowadzenia płynności na stablecoina, aby takie monety otrzymać. No ale to jest tylko moja i wyłącznie informacja. Zauważmy jeszcze jedną rzecz, że ten model przypomina bliźniaczo model tego działania Spell i MIM, nie? Gdzie MIM też był zabezpieczany innymi aktywami cyfrowymi, tak? Innymi krypto po prostu. Też ze strony technicznej taka ciekawostka może dla osób ze schematu LST, Liquid Staking Tokens, to taki przykład jest prosty. Tutaj chodzi o zablokowanie tokenów, jak chociażby walidatorzy obecnie mają 32 Ethereum, tak? Ulokowane i nie mogło tego ruszyć. No a w tym wypadku to jest taka płynność, gdzie te zamrożone tokeny można właśnie otrzymać w innych postaciach tokenów i można je kupować i sprzedawać. To jest dość ciekawy wariant technologiczny. No, panowie, tą drogą idąc, to ja bym tutaj zmierzył właśnie pod kątem, jeżeli Fader faktycznie, a tak musiało być, o tym modelu VCRV wspominał, no to jesteśmy blisko, uważam, że tu chyba ten stablecoin SHI powstanie w tym wypadku. No i przede wszystkim, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to na Curve fee wymiana jakby stablecoinów jest właściwie bez slippage, czyli bo normalnie jeżeli na Uniswapie na przykład będziesz chciał sobie wymienić 10 000 USDC na USDT,
to nie wymienisz tego 1:1, tylko za 10 000 dostaniesz powiedzmy 9800, tak? A o wiele bardziej korzystnie jest to zrobić na Curve'ie. Bo tutaj nie ma slippage, jest tylko minimalny fee dla providerów. Tak, Curve to jest taka, dla przykładu, zdecentralizowana giełda, jak właśnie Uniswap czy Sushi, z tym wyjątkiem ekstra elementów, o których chociaż tutaj Wątek przypomniał Wojtek. Tak. Pytanie też, panowie, pod kątem, no właśnie, jeżeli tutaj dojdziemy do tej relacji, Wojtek, wspominałeś na jeden z postów X odnośnie potencjalnego jeszcze ekosystemu połączenia z OSAC. Czy możemy przejść do tego tematu, czy może coś jeszcze od siebie chcecie dojść? Myślę, że tu bardzo ciekawym elementem jest właśnie ten Curve Finance, co wspomnieliśmy, i wykorzystanie tego modelu. Poczekajcie jeszcze, bo tak mówimy o SHI jako stablecoinie, a musimy pamiętać, że w przypadku tego naszego potencjalnego ekosystemu QOC, myślę, że tym stable byłby po prostu QUSD, który występował na testnecie Qoma. Co prawda, no nie można tego nazwać w 100% testnetem, bo tam testowane to praktycznie nic nie było i miałem nadzieję, że zmieni się to teraz po tych zmianach na GitHubie, które backend tam robił, ale z tego co widziałem, praktycznie to repo się nie zmieniło zbyt bardzo i no i nie wygląda nie jest zaktualizowane kompletnie nic, no nie, więc ten fork też nie jest zaktualizowany Evmosa, więc tak naprawdę nie wiem, no przyjdzie nam jeszcze chyba poczekać, no ale tak, no z tym QSD bardziej bym tutaj kombinował niż z SHI. Znaczy możemy po prostu stosować zamiennie to nazewnictwo, tak, bo to było chyba jasno powiedziane, że SHI wcale nie musi się nazywać SHI, tylko po prostu jest to określenie. Tak, dokładnie, narracja stablecoina pod inną nazwą ewentualnie, a jeszcze myślę, że dobrym argumentem jest ruch Qom, jeżeli nic się nie dzieje, prawda? No faktycznie nic się nie dzieje, widzimy, ale jednak Qom obudził się de facto po tym ruchu z Ket, więc no myślę, że tam jest dość ciekawie i jesteśmy bliżej niż dalej. No dobrze, to możemy kontynuować chyba dalej. No myślę, że tu możemy też powiedzieć o cenie Ket, która jest dość wysoka de facto, oczywiście do związku z Supply i też taka narracja, czy też sugestia była, że może cena Ket, która będzie bardzo wysoka, pozwoli jakby zwrócić uwagę innych użytkowników, jak pod kątem hype'u i zwrócenia uwagi z wątku krypto świata, czym jest ten token i dzięki temu może tutaj inni osobnicy dowiedzą się o powiązaniach na blockchainie. To oczywiście jedna z wypowiedzi z social media. No oczywiście pod kątem ceny może jest to mniej apetyczne do zakupu, tak, dla zwykłych użytkowników jako drogi token, ale z drugiej strony możemy doszukać się pewnych powiązań. No co panowie, przechodzimy jeszcze do tematu Osaki, czy ten temat zamykamy? No to chyba odnośnie Ket, no nie zdziwię się, jeżeli nastąpi taki moment, że jeżeli oczywiście ten token będzie miał dalszą jakąś użyteczność, tak? No bo tutaj nie widzę jakiegoś potencjału typu memicznego, na przykład jak dla Osaki, która no, ma być memem. Jeżeli no nie będzie miał jakiejś funkcjonalności, czyli nie będzie miał udziału w ani koneksji do Tree QOC, tak, typu, żeby dawać jakieś właśnie profity, takie jak rozmawialiśmy na Curve'ie, no to nie sądzę, żeby dalej ta cena poszła, tylko po prostu po zakończeniu stakingu będzie dump. Natomiast jeżeli będzie ta funkcjonalność, to myślę, że przez to, że to supply jest takie niskie, market cap to chyba jest z 2 miliony, tak, bo nie licząc Berna jest 4 miliony, no to, a tam chyba z 50% supply, o ile pamiętam, jest też poszło do pieca.
Więc no, myślę, że no, nawet razy 10, tak, jak zrobi, no to mamy już 140 000 za sztukę, tak, to są olbrzymie pieniądze, które na pewno będą zwracać uwagę i da się to sprzedać w porównaniu do innych tokenów, które czasami użytkownicy mają. Można zauważyć na blockchainie, że na przykład mają, nie wiem, 150 miliardów dolarów na koncie, ale no niestety nie mogą tego sprzedać. No, jeden z projektów poprzedniej hossy, pamiętam, to jeszcze był taki projekt o takim niskim supply, chyba SOX, te skarpetki Ethereum symboliczne, które osiągnęły bardzo wysoką cenę. No ale właśnie, tam był pump and bardziej dump. Wojtek, ty bardzo fajny wpis ostatnio dałeś na X odnośnie OSAK, gdzie potencjalnie może być ruch Rio, jakbyś mógł przypomnieć dla tutaj naszych odbiorców. Ten 7K, 7 chainów, które powstało na Osaka Protocol Black Sheep, no i tam bodajże według ciebie czekamy jeszcze na QOM Mainnet. Tak, zgadza się. Uważam, znaczy to jest oczywiście moja teoria spekulacyjna. No, na podstawie swoich badań po blockchainie, no, gdzieś tam coś udało mi się dowiedzieć, wybadać, stwierdzić, to pozwoliłem sobie wysunąć taką teorię, bo uważam również, że jakby no, grupa Ryoshi albo sam Ryoshi tak ma właściwie tylko 2 pociski w swojej broni, które może użyć. Tak, bo jest tylko konto na Twitterze i ship deployer na blockchainie. Jako że mamy te 50% supply Osaki na portfelu ship deployera, a tak naprawdę jasnych takich połączeń między ship deployerem a Osaką, no, jest to dość utrudnione do znalezienia dla przeciętnego Kowalskiego, więc myślę, że takie zachowanie, takie użycie ship deployera, żeby po prostu przenieść na 8 chain, który będzie niespodzianką totalną, myślę, tak, bo na QOM spowoduje, że będziemy mieli mema na QOMie, który będzie miał olbrzymią kapitalizację, bo jeżeli w tym momencie bodajże te tokeny Osaki są warte 27 milionów, no to nie oszukujmy się, ruch ze strony ship deployera, który przenosi w tym momencie, tak, 27 milionów, jeżeli to od tego momentu zrobimy 10 razy 10, a myślę, że bez problemu zrobimy, tak, to już by było 270 milionów przeniesione na chain QOM. To są gigantyczne pieniądze, za którymi poleci gigantyczne FOMO. I dlatego uważam, że ja bym tak zrobił, tak? Ja bym tak zrobił, ale czy oni mają taki pomysł? Nie wiem. Osobiście widziałem ten wątek na różnych innych grupach się pojawił, właśnie międzynarodowych twojego postu. Przyjęty został bardzo pozytywnie, zwłaszcza na QOM. No to bez wątpienia raz, że przyczyniłoby niebotyczne tutaj jako Layer 1, QOM 1, oczywiście szaleństwo na pewno pewnego fazy memecoinów, shitcoinów jak na starcie. No sama Osaka Protocol już by była jako multi-chain gotowa de facto na wszystkich sieciach pod hossę, w związku z opłatami na Ethereum to by było niebotyczne. I tutaj tę narrację, zwłaszcza największą, gdzie Rio mógłby to spalić i samą kwotą, jaką by wykonał, to by przywiązało już, postawiło kropkę tylko i wyłącznie. No i dodajmy do tego wątek stablecoina, gdzie tutaj mamy w tych trio znowu na pull curve i te wszystkie puzzle, no byłoby potem takie wow, myślę, po rozpoznaniu tych wszystkich elementów, co się zadziało i może ten Osaka Protocol, ta nazwa protokol faktycznie nie jest tutaj bez
powodu. I ta zwłaszcza szklanka, tak, kawy, gdzie community polskie tam, czy też chyba wy, czy ktoś zobaczył, że jest wystająca w tym ostatnim poście Osaka Protocol, połowa szklanki, może to być faktycznie ten kłom mainnet. Mam profil, jakieś spostrzeżenie na ten temat twoje? Znaczy, oficjalna narracja jest taka, że jest 7 kaw, 7 chainów i w sumie mieliśmy nadzieję, że ten mainnet kłom będzie troszkę szybciej i ten kłom jako chain będzie jednym z tych chainów pośród tych 7, które w narracji na Osace się pojawiają. No to się niestety nie stało, a więc tak naprawdę 7 chainów już mamy. No i pytanie, czy będą chcieli dorzucić jeszcze w jakiś sposób 8, a może wcale nie dorzucać, no bo tak, tutaj mówisz o tej filiżance, nie? Na grafice telegramowej, mediumowej u Mephisto. Tak, tam wystaje połowa 8 filiżanki. No i zobaczymy, być może nie będzie to jako chain dodane na OSAK protokol. Być może tak będzie, ale znaczy, jeżeli już zostało dodanych 7, to wydaje mi się to mało prawdopodobne, żeby wrzucali 8, aczkolwiek tak może być. No jeżeli nie, no to też zostaje opcja taka, że po prostu nawet bez dorzucania tego chaina na Osaka Protocol i tak prześlą tą Osakę w jakiś sposób na kłom i tam ją spalą, chociaż myślę, że po prostu musieliby to zrobić jako chain, gdzie potem mogliby zbridżować sobie Osakę na kłom i tam dokonać tego burnu, nie? No bo jakby nie było, no to na tym kłomie jakieś tokeny muszą być, tak? A jeżeli Osak ma być meme coinem cyklu, no to też bezpośrednio bardzo kłom by wypromowało. Też jeszcze przychodzi mi taka narracja za czasów SHIB, to było tak, że Vitalik na początku to było chyba tak dotacja tej pewnej instytucji, tak, a potem spalenie tego nastąpiło, jak się nie mylę chyba tak, ta sprzedaż. Czy tu w przypadku tak. Osak też coś sobie z Indii nie zarzucą może? Jak myślicie? Skoro taka duża kasa jest, to jednak chyba... Zostało jasno określone przez Mephisto w Medium, tak, w jego pierwszym, że raz wysłali Rugerowi tokeny i drugi raz już tego nie zrobią, tak, więc nie sądzę, żeby z ship deployera zostało wykonane, tak, to jakby róg, tak, nie do końca był to róg, bo tak naprawdę bardzo wypromował Shibę, tak. Nie miało to właściwie też jakiegoś gigantycznego chyba wpływu na cenę, o ile pamiętam w tamtym momencie, tak naprawdę w skali tego, co się łącznie stało. Nie miało wpływu, bo oni tak naprawdę burn na Shibie, czy właściwie Vitalik, tak? Vitalik zrobił burn, to był kwiecień, chyba jakoś późno, albo nawet wcześniej, nieważne. W każdym razie trafili na dosyć chusteczkowy okres wtedy, bo po tym burnie stosunkowo szybko poszła informacja o listingu na Binance'ie. No i akurat w tym momencie, to był maj 2021 roku, rynek się załamał, więc był pierwszy dump po tym wszystkim, nie? I to był dosyć mocny dump. Po prostu nie trafili w moment, nie? Gdzieś tam z tym listingiem na Binance, a samo spalenie było w kwietniu Vitalika. To też, że uratowali ten cały schemat do końca, mimo właśnie tych trudnych warunków. Też szacun. Tak, tam poszły bardzo mocne zrzuty i było wyczekiwanie następnej gdzieś tam okazji, nie? Na to, żeby trafić rynek już bardzo początek rynku, który się odwraca, nie? Który będzie nagrzany, no. Panowie, czy macie jakieś od siebie może właśnie zakąski z garnitura dla społeczeństwa tutaj, nie tylko polskiego, ale i trzeba powiedzieć światowego, bo jednak tutaj słuchają nas też inni przedstawiciele. Nie wiem, Wojtek, wymyśl coś, żebym ja potem po głowie nie dostał.
No cóż, co by bezpiecznie zarzucić? Tak, co do tego martwego, już totalnie jeszcze bardziej martwego niż kłom Flut, mogę powiedzieć, że udało mi się znaleźć połączenie między Flut Deployerem a Ship Deployerem. Więc tutaj nie jest to oczywiście porada inwestycyjna, ale warto nawet mieć jednak przy obecnej cenie i chyba market capie około 1 miliona, warto mieć chociaż za 100 wrzucone. No tym bardziej, że wiemy, co się z Rainem stało, nie? Dokładnie tak. A co jeszcze warto zwrócić uwagę, w porównaniu do Snaila i Reina, tak? Drinking Buddy nie pozbył się Flut. Nadal ma na swoim wallecie i to trzyma. No, tym oto sposobem każdy ma szansę tutaj fajnie miejsce znaleźć, uświadomić się w tym aspekcie. No i ten materiał chyba będzie trzeba na Flut też zarzucić w takim razie. Chociaż te community jest tu i tam, więc dobrze sobie, myślę, że mogą zdawać sprawę, ale jednak te połączenia, no mega wąż, szacunek za wykonywaną pracę, bo jednak jest to nie byle co, tak? To nie jest tylko od daty do daty, czy też po zdjęciach, ale to co najważniejsze, mimo że się nic nie dzieje w social media, w niektórych projektach, to jednak na blockchainie pewne połączenia są, jak tutaj słyszymy. Mam też pytanie od Forpa bardziej prywatnie, czy może gracie w te koło fortuny, czy też nie? Dajecie sobie tam na osak jakieś 5%, czy może później, jak już będzie większy market cap? Nie, wiesz co, ja jeszcze nie wrzucałem, coś tam dorzucę do tych loterii, ale na razie jeszcze tego nie robiłem. Ja już 2 razy. Już Ty to zapisałem hazardista się na jesteś. nowy. No dokładnie, hazard. Ruletki na ERC20 pod tytułem Osak, kłom. Trzeba na mega węża uważać, bo blockchain wyśledzi każdą transakcję, tak? Kto gdzie wysyła. Tak. Może jeszcze w kwestii tych dat i w ogóle, bo taka konwersacja ostatnio się gdzieś tam wywiązała i w ogóle to może bardziej z naszej perspektywy tak troszkę powiemy o co dokładnie nam chodzi w kwestii śledzenia tych dat i w ogóle. Podstawowa kwestia jest taka, że nikt z nas nie przewidział burnu na ani pierwszego, ani drugiego, nikt nie przewidział powstania tokenu CAT, nikt nie wie do tej pory, czym CAT jest, tak? I musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jakby partycypujemy na rynku finansowym, jakby nie było, który porusza się w ramach no jakby nie było cykli, tak, które gdzieś tam też w tym roku zaczynają nam się potwierdzać. Jesteśmy blisko halvingu, więc przynajmniej powinniśmy oczekiwać jakiegoś spadku i tak naprawdę chodziło nam o to, że nie na datach bazują te tokeny, tylko bardziej na warunkach rynkowych, w których będzie sens je odpalić, bo nie jest sztuką odpalić token dzisiaj, bo nawet Johnny chyba wrzucał trolla, tak, który gdzieś tam leżał i zaliczył mocny wystrzał, gdzie gdzieś tam już w komentarzach widziałem, nie, że no druga Shiba, Pepe miało być drugą Shibą i w ogóle, nie? I zawsze takie rzeczy pojawiają się po wystrzałach, z tym, że biorąc pod przykład na token Bonk, gdzie on miał swój listing na Binance już, no to tak naprawdę Binance jest tym top signal, nie? I po Binance już jest małe prawdopodobieństwo, że ten token zaliczy kolejne ATH. Tego nie wiem, może tak będzie, ale tak historycznie się działo, nie? Więc wydaje mi się, że bardziej tutaj czekamy na pewne poziomy na Ethereum, tym bardziej, że mamy przed sobą spot ETF na ETH, tak? Gdzie te warunki będą po prostu odpowiednie do tego, żeby to FOMO wywołać, bo
myślę, że przy takich pieniądzach, jakie przewalają się na blockchainie, tym ludziom nie zależy na tym, żeby odpalić to teraz, już, nie? I zrobić z tego razy 100. Oczywiście fajnie, no każdego myślę, żeby to w jakiś stopniu ucieszyło, a potem zrobiłby się dump i pojawiłyby się pytania, co dalej, nie? Więc no tutaj tylko cierpliwość nas gdzieś tam uratuje, moim zdaniem przynajmniej, a nie wymyślanie kolejnych dat gdzieś tam no oczywiście, no to jest spekulacja, nie? Ale zazwyczaj teraz nawet pojawiają się zdania, no bo pomiędzy Bernem na pierwszym a drugim to były, nie wiem, 28,5 dnia, albo 5,55, albo 3,69, albo 4,20 i są wyliczanki i hulanki, a tak naprawdę nikt wcześniej niczego nie przewidział, nie? Więc to tylko o to nam chodziło. Nie wiem, czy Wojtek masz coś do dodania od siebie. Znaczy ja tylko chciałbym zwrócić uwagę wszystkich, kto przede wszystkim się niecierpliwi, tak, że czemu jeszcze nic nie wiemy, czemu jeszcze Quom nie jest mainnetem, tak. To wszystko musi być w precyzyjnie dobranym czasie po prostu wydane i to kompletnie nie zależy od dat, tylko właśnie od temperatury rynku, bo nie wiem, z 2-3 projekty w swoim życiu zainwestowałem, które były w pre-sale'u, tak, i wszyscy czekali na mainnet. No i finalnie na przykład jeden chyba rok temu jakoś wyszedł, czyli w styczniu 2023 roku, no, wypuścili mainnet Chaina, tak, no, który kompletnie nic od tego czasu nie zrobił, tylko jeszcze stracił bodajże z 40% na wartości, ponieważ pojawili się nie skurczę, no, żeby tutaj nie obrazić jakiejś nacji, no pojawili się po prostu skamerzy, tak, którzy puszczali jakieś ruletki i rugowali od razu ludzi, tak, no i ludzie powiedzmy 2-3 razy zainwestowali w coś, zostali zrugowani, już więcej na tym chainie nic nie robili, tak, bo... Zwróć uwagę, jaki launch miałby Base, tak? To był Base, ten chain? Chyba tak, no. Jakie tam rzeczy by się działy, jakie rzeczy się już działy tam na tym chainie w momencie, jak on powstał, mimo że tam jakiś róg poszedł, to zobaczcie, jakie tam było volume, nie? A co by było w momencie, jak oni by to na hoście odpalili? Tak, to by było o wiele. A tak faktycznie tam była ta akcja na Base. Pamiętna, przyjemna. Właśnie, Wojtek, Lord Gaudi cały czas jest przekonany, że Aventador tonight. I wczoraj też pisał, że tonight, więc będzie zabawnie. Będzie zabawnie, jak Kamil rzuci jutro to na YouTube'a, a okaże się, że odpaliło, a my się produkujemy. Wiecie co, panowie, że ostatnim nagraniu to było 5 grudnia, na dzień przed Burn. Nagrywaliśmy też ostatnio na Space. No tak, no to by pasowało, żeby teraz się coś zadziało i żeby nas kilka osób wyjaśniło. No ja na to ja bym tego chciał osobiście, nie? Tradycja. No ja się śmiałem, że jutro, tak, 17, no do 17 czekamy, czyli 18 pakuję manatki z grupy OSAK i więcej się tam nie pojawiam, jeżeli to będzie prawda. No i zwłaszcza, że to rozgrywamy jako wizję, która jest spisana od kilku lat, nie od miesiąca według jakiegoś white paper, roadmapy, tylko z Shiba Inu, Ryoshi Vision Stablecoin, bo tak naprawdę od tego zakątka się to mniej więcej wszystko zradza i kto wie, może jak Osaka powstała tam czerwiec, lipiec, chyba jeszcze tak kwiecień to był tamtego roku, jakoś troszkę później żeśmy się o tym dowiedzieli, może jakiś inny token już gdzieś jest kolejny, oby nie, oby już tego starczyło, bo tutaj jeszcze trzeba się w takim razie więcej zabezpieczyć, skoro takie informacje są dalsze. Czym jest FLUT, to też materiał na YouTube informacyjny podstawowy. Myślę, że ketamina na noc będzie dobra w tym wypadku. Czy coś jeszcze panowie od siebie macie, czy kończymy de facto i pytania może się pojawią pod filmem i na kolejnym nagraniu, także ciąg dalszy nastąpi. Pytanie, jaki będzie ten ciąg dalszy?
Nie było pytań od naszego amerykańskiego kolegi tym razem. Dokładnie. Liczyliśmy na pytanie od naszego ulubionego fotografa z Arizony. Ja zauważyłem, że bynajmniej jeśli chodzi o polską społeczność, to nie ma pytań, bowiem jesteście aktywni zawsze na Telegramie, w tych grupach, wszędzie, także myślę, że jak z czasem to się rozwinie więcej, to nowe osoby, a tam nasz fotograf, no to zawsze na YouTubie komentuje o tłumaczenia. Komentuje. Więc... Tak. No, myślę, że też macie relacje między nim. Może kiedyś się spotkacie, czy spotkamy, także Oby. Liczymy na to. dość interesujące. No, myślę, że może go kiedyś uda się zaprosić w sumie na jakiś szybki wywiad, chociaż nie wiem, czy przyjmie. Też szukam takich, teraz zadam pytanie na międzynarodowych, może ktoś tam inny, aktywny, bardziej użytkownik chciałby na jakiś podcast dołączyć po angielsku, chociaż kiedyś próbowałem, to niestety nie było chętnych. Myślę, że bardziej od was też tutaj informacje czytają, co macie do powiedzenia. To też jest bardzo ważny temat. Dobrze, panowie, to coś jeszcze z ogłoszeń kościelnych, czy zamykamy? Nie, chyba możemy kończyć. Nie? Czy Wojtek, masz coś jeszcze do dorzucenia dzisiaj? Na dzisiaj to już mam tylko do powiedzenia z Megawężem 9. Dziękuję. A właśnie, jeszcze pozdrowienia dla Mentosika, bo dostanę po głowie. Pozdrawiamy i myślę, że usłyszymy się kolejny raz już niedługo. Amprofi i Megawąż. Do usłyszenia. Dzięki, trzymajcie się, cześć. Dzięki, hej.